Siemanko, witam w dosyć nietypowej scenerii. Z tej strony Galix. Widzimy się pierwszy raz, prawdopodobnie w formie wideo, a nie obrazka. Tak wyglądam, jeśli nie widzieliście. Parę osób mnie pytało, czemu w sumie nie nagrywam wideo. Tworzę content z Pokémonów. I pomyślałem w sumie, czemu? Skoro bardzo duża część internetu korzysta z moich grafik, czemu nie wykorzystać ich też? Początki na pewno i tutaj będą ciężkie. Muszę się przyzwyczaić do gadania do kamery. Bo prawie nigdy tego nie robiłem. Więc może być dziwnie, ale myślę, że z czasem się rozkręcę. Mało jest pokemonowych filmów po polsku, więc warto spróbować. Tym bardziej, że celować będę raczej w starszy target, bez filmików z ocenianiem strojów czy zgadywaniem levelu. Wiecie, o co chodzi? Pogramy więc sobie dzisiaj w ten piękny, szary dzień na Raid Dayu na Enamorusa. Nie jest on w sumie jakoś bardzo przydatny, ale setka to setka, trzeba zdobyć. Shiny nie wiadomo kiedy wyjdzie, więc candy można też pozbierać. Do tego porobimy sobie trochę farfrow, żeby pozbierać shiniaczki. W przyszłym tygodniu będzie Go Tour w LA. Do zdobycia będą tam wszystkie fryzury pieska. Brakuje mi jednej, więc muszę się przygotować. Więc ten pierwszy vlog jest trochę przygotowaniem, ogarnięciem się z kamerą. Chciałbym nagrać relację z Los Angeles, z eventu. Później będziemy parę dni w San Francisco, w którym akurat będzie globalny event. To też pogramy i też chciałbym nagrać, jak wygląda granie tam. Bo Santa Monica czy Pier 39 są bardzo znane w społeczności pokemonowej, więc fajnie będzie pograć tam, będąc na miejscu i zobaczyć, czemu tak wiele ludzi z całego świata tam gra. Event się już zaczął. Ja się spóźniłem na spotkanie, które sam otworzyłem. Nie mamy co prawda ambasadora, ale jesteśmy w trakcie, które trwa już jakieś 1,5 roku. Super jest ten program ambasadorski. Super, że akceptują nowych. Na początek zbijemy sobie Enamorusa duo z moją żoną, której niestety nie ma, że się czuje, więc siedzi w domu, ale wejdzie do mnie zdalnie. Nie chce mi się w grupie prosić, żeby ktoś zrobił, bo tam będzie bardzo dużo ludzi i mam nadzieję, że będzie dużo ludzi, bo zwykle jest. Ale myślę, że powinien pyknąć łatwo duo. Wiem, że można zrobić też solo przy odpowiedniej pogodzie, której niestety tutaj na razie nie doświadczę. Musiałby padać śnieg, a nie byłoby to za przyjemne do grania. Dobra, Ania wbiła. Wybierzmy sobie party. Mam nadzieję, że kliknie ready. Zawsze klikajcie ready. Nic tak nie irytuje graczy jak ludzie, co nie klikają ready. One eternity later. Trafił nam się z Earth Powerem, więc
Rosjanie mają trochę ciężej, ale myślę, że tak łatwo pójdzie. Generalnie większość legenda się zrobić duo. No jak nie możecie zbić, to trzeba teraz power-upować. Szczególnie jak macie 6 kąt i nie możecie zbić. Pozdrawiam serdecznie. Incarnate Enamorus jest lepszy, jak zbieracie sobie kontry na rajdy. Ta wersja będzie lepsza do PvP, bo jest bardziej bulki. Ale i tak raczej mało ludzi będzie nim grać. Ale jak zbieracie sety do Master League, to przyda się. No, połowę czasu mamy. Niestety Earth Power bije za mocno. Ale i tak easy. 24-20 to jest setka, jeśli dobrze pamiętam. Czy trafimy ją za drugim rajdem? Czy nie? - 23,91, czyli kasztan. Nic ciekawego. Jeszcze go złapać. W nocy podobno catch rate oczywiście w Nowej Zelandii był psuty. Ludzie nie mogli łapać. Dla nas już powinien być naprawiony. Jak to dobrze żyć w środku Europy. Większość bugów nas omija. Choć zdarzają się dni, gdy i dla nas nie działają różne rzeczy. Chyba ten event jest tak oblegany, że nikt nie przyszedł. Albo poszli już dalej. Więc zbiję sobie furfru. Mam nadzieję, że Shiny Raid będzie dosyć mocno raid dayowy, a nie 1 na 128, bo to byłoby mocną porażką. Mamy chętnego na furfru, więc ktoś tu gra. Ale gdzie się chowają? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Furfru seta ma chyba 12,09. Mega dziwnie się gada do kamery. I uwaga, 11,84. Kasztan, ale może shiny. Dałeś shiny. Jednak nie. Mamy znowu Jacka. Pozdro Jacek. No i co? Grafik nie przestaje robić. Nadal sprawia mi to frajdę. Ale poczekajcie, bo mamy kolejny rajd ukończony. 12,09. O Jezu, 11. Ale może będzie shiny. Dupa. Generalnie nie mam szczęścia na rajdach. Miałem kilka takich, których ani jednego shiny nie dostałem. Na przykład na Garchompach zrobiliśmy prawie 50 rajdów. Ja ani jednego. Przy szansie 1 na 10. To mocno nie zachęca. Ale trzeba grindować. Rerki same się nie zbiorą. Potem nie ma czym mityków power-upować. Trzeci furfru.
Mam w sumie jakieś szajniaki, ale szansa raydayowa zachęca do spróbowania, by mieć więcej. Takiego szundowska chętnie bym przyjął. Chyba egipski mi brakuje. Los Angeles ma być timed research, na którym chodząc od Pokestopa do Pokestopa będzie można zdobyć wszystkie formy. Na globalu ma być chyba jedna wybrana przez gracza, więc LA ma lepiej, ale koszty zabawy też inne. Nigdy nie byłem w LA, więc łączymy wycieczkę z graniem. To jest najlepszy wybór, granie w Pokemony. Jeździć na eventy do miejsc, do których i tak by się pojechało. Trzeba poszukać jakiegoś chętnego na... O, są ludzie na Enamorusa, wchodzimy. Dwie osoby. Witam graczy. Możemy zaprosić kogoś. O, mamy 5 osób. Łatwo. No, klasycznie jedna osoba ready nie kliknie. To jest klasyk. A tymczasem Enamorus zbity. I sprawdźmy, czy będzie setka. Nie spojrzałem na CP, więc spojrzymy razem. Kasztan. Nie wiem w sumie, jak ja na tą kamerę tu trzymać i łapać. Ciężkie to jest. Ciężkie jest życie youtubera. Nie można nagrywać i grać. Mam tu w sumie taki holder, ale nie jestem do niego przekonany. Wybiła 14:30, mamy zmianę rajdów i 2 Enamorusy w miejscu, w którym się zatrzymałem. Mam nadzieję, że grupa nie uciekła i ktoś wejdzie. Sprawdźmy, czy dołączą. Musimy parę osób z Ameryki. Oni sobie lubią pograć, kiedy my gramy. A ja lubię sobie pograć, kiedy oni grają. Nie ma nic przyjemniejszego niż ciepła herbata i rajdy do 4 nad ranem na Hawajach. Czasem do 5, jak jest coś ciekawszego. Choć ostatnio rzadko. No, jedna osoba dołączyła. Będzie więcej, czy nie będzie? Widziałem grupę w gymie obok. Powinni skończyć już podejść tutaj. Jeśli idą naszą standardową trasą. Jedzie cała grupa. Tak więc teraz rajdy pójdą szybciej. Podłączę się pod nich. Grupa poszła do przodu. Stałem trochę w tyle, zagadałem się ze znajomym. Więc po drodze zbijamy furfru i gonimy resztę, bo na naszych gymach nie ma żadnego Enamorusa. Same furfru tutaj. Złapałem przed chwilą 24:01. Najlepszy dzisiaj 9.6. Tak go nie zmaksuję, ale może się przyda. Grupę tutaj kampusową mamy dosyć mocną. Niezłą społeczność tutaj zbudowaliśmy. Brakuje tylko ambasadora. Halo Niantic. Osoba, która akceptowała zgłoszenia. No już nie pracuje. No i podobno nie mogą znaleźć nowej osoby, która by mogła akceptować te zgłoszenia. Więc jak mówiłem, 1,5 roku chyba już czekamy i nadal brak. A graczy tutaj mamy mnóstwo. Nagrody by się przydały. Halo. Wszyscy tak narzekali na te furfru, a tu co chwilę ktoś ze mną w lobby siedzi i bije. Więc nie jestem sam. No Niantic sobie zarobi na tym evencie. Na pewno sporo zarobią również na Go Tour w LA, który podzielili na dwa eventy.
Jeden dzienny, drugi nocny. Nocny event, w sumie coś nowego. Ale cena jest mocno nieadekwatna do tego, co tam dostaniemy. Liczę, że będzie jakaś niespodzianka, na przykład Mega Dragonite, bo ten nocny event jest mocno tematycznie smoczy. A $20 za bicie Charizarda nie zachęca. A że został jeszcze tydzień, może coś jeszcze ogłoszą? Albo nie ogłoszą i będzie niespodzianka, jak na ostatnim evencie Go Wild, gdy niespodzianką był nieogłoszony Shiny Tinkating. Mniej więcej tak robić, gdzie gracze odkrywają, co jest contentem, niespodzianką w danym evencie, zamiast wszystko pokazywać na tacy. Co prawda przez strefy czasowe nie wszystkie niespodzianki będą niespodziankami, bo jak ktoś śledzi informacje z Kiwilandu, z Australii, z Nowej Zelandii, no to już będzie rano wiedział, zanim zacznie grać, co się dzieje. I uwaga, kolejny furfru, zwykły, na 6 gymów, 5 furfru, super ride date na Enamorusa. Nie ma co. Dzisiaj takiego słodziaka złapałem. Jednego z trade'a miałem, więc drugiego można teraz ewoluować i na Lucky Trade. I sorry za chaos, ale wiadomo, pierwsze wideo, dłuższe, nie jest łatwo, ale rozkręci się. Jakoś pewnie jak wrócimy, to dopiero wyrzucę i zmontuję film z Los Angeles. Na miejscu raczej nie będzie możliwości. No i tamto wideo na pewno będzie ładniejsze chociażby przez scenerię. Pod palmami jakoś łatwiej i przyjemniej będzie się nagrywało. I grało na pewno. Uwaga, klejemy jajka. Beldum i Beldum, ale hat-trick. Coś dobrego? Oczywiście, że nie. Shiny Spinda. Dwa 4,20 to seta. Na scety nadal nic. Zostaw suba na YouTubie na zachętę. Zobaczymy. Może coś z tego będzie. Co jeszcze zgarnę sobie zadanie na Spinda, jak będą jakieś po drodze. I kończymy ten ekscytujący event. Nie mogę się doczekać, aż tą zimową aurę zamienimy na słoneczny Los Angeles.
Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że to był najgorszy ride day, na jakim byłem. 10 gymów, z czego Enamorus był na 2. Reszta luftdiski, a ewentualnie furfru. Robiłem co prawda, żeby zdobyć shiny, ale shiny żaden nie wpadł. Z dramat. Jeśli jeszcze tego nie robisz, będzie mi miło, jak zostawisz lajka na Instagramie, na Twitterze albo na Facebooku. No i przyjacielu, daj subika i widzimy się w kolejnych filmach z serii Pokémon Go. Podróże i jedzenie. Pozdro.